Siemanko, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny materiał dotyczący Farming Simulator 25. Dzisiaj porozmawiamy sobie o wędkarstwie Farming Simulator, tak, dobrze usłyszeliście, czyli to jest nowa forma symulacji w symulatorze. Dla niektórych ten pomysł może być niekoniecznie fajny, dla części z was pewnie, dobra, spoko, jest to następna jakaś mechanika, jeszcze minigierka, tak więc okej, może być. No więc tutaj nie oceniam, czy to jest dobry pomysł, czy też nie, bo dobrze sobie zdaję sprawę, że każdy z was będzie miał na ten temat swoją opinię. Natomiast jeżeli chodzi o to wędkarstwo w FS25, nie mylić z rybołówstwem albo rybactwem, bo to jest realizowane na taką większą skalę, powiedzmy przemysłową. To jest ten element akwakultury, mamy też tego typu fajne rzeczy. Tutaj po prostu mamy zwykłe wędkarstwo, gdzie możemy sobie zakupić wędkę, iść nad staw, jezioro, jak się okazuje, morze, a nawet ocean i poławiać sobie ryby. Tak więc wokół tego jest dosyć dużo pytań, ponieważ ten temat nie jest nowym. Między innymi tydzień wcześniej w ramach Gamescom Giant Software opublikował dosyć długi materiał dotyczący Highlands Fishing. Oczywiście reklamuje swój dodatek, ten duży, i tam w jednym z ostatnich kadrów tego dosyć długiego materiału, który znajdziecie również u mnie na kanale, był kadr związany właśnie z tym relaksującym zajęciem, jakim jest łowienie ryb. Dzisiaj na swoim blogu Giants opublikował wpis, który w wielu aspektach tłumaczy, jak będzie wyglądało owe wędkarstwo Farming Simulator 25. Fajnie, że odpowiedział na te kilka pytań, które zostało tutaj postawione w ciągu ostatnich kilku dni, właśnie po opublikowaniu tego materiału z Gamescomu. Tak więc, co możemy przeczytać na tym blogu? Ponieważ wędkarstwo to jedna z najbardziej relaksujących rozgrywek, możesz kupić wędkę u lokalnego sprzedawcy Kinley i podreptać do następnej kałuży, żeby złowić rybę. Tu jest automatycznie to tłumaczone, ale może to być tego typu przenośnia również, że wystarczy, żeby to była jakaś kałuża i można łowić ryby. Chociaż nie do końca, ponieważ wybierz się nad wodę, czyli rzekę lub ocean. No tu jest tak przetłumaczone. Generalnie chodzi o to, że będziecie mogli również łowić na morzu, na łódkach. Zresztą zaraz to będzie pokazane. Tak więc wybierz się nad wodę, rzekę lub ocean i zabierz ze sobą wędkę. Możesz też wypłynąć łodzią sportową w morze i zacząć łowić ryby na otwartej wodzie. Zależy, jaki styl preferujemy. No jak widzicie, to jest chyba jakaś rzeczka najprawdopodobniej, tak mi się wydaje. Tutaj jest droga, chyba nawet wiem, gdzie to jest ujęcie. Z tej strony jest chyba most, jeżeli się nie mylę. Ale zobaczcie, tutaj mamy dosyć ciekawe takie ujęcie. Widać, że tutaj poławiamy sobie z łodzi. Ciekaw jestem, czy ta łódka będzie, no podejrzewam, że ona może być na mapie z tego dodatku premium. Pewnie może będą jakieś modyfikacje. Są takie modyfikacje z łodziami, z barkami, tak więc podejrzewam, że to nie będzie jakiś problem. Tak mi się wydaje. Co ciekawe, kupujemy sobie, jest chyba nowa kategoria, najprawdopodobniej, tak wypadałoby, aby była nowa kategoria. I mamy tutaj wędkę za 150. Nie wydaje mi się, żeby tutaj można było ją jakoś kustomizować, zmieniać kolory i tak dalej, czyli wybrałbyś swój róż albo nie swój róż. Nie, chyba raczej nie. Na razie przynajmniej tak to jest tu widać, że tylko 150 euro płacicie i możecie jechać sobie na rybki. Fajna, relaksująca aktywność, szczerze mówiąc. Będąc dzieckiem, bardzo często łowiłem ryby. Tak więc tak, są miejsca, w których można znaleźć więcej ryb niż w innych, gdzie na żyłkę można złowić trochę więcej śmieci. Podejrzewam, że na tych standardowych mapach, tych podstawki, będzie jakaś mapa rozkładu albo zagęszczenia ryb, czy coś takiego, ponieważ tak jak tutaj zostało później napisane, i tak możesz też łowić ryby poza Kinley. Jeśli wolisz łowić w okolicach Riverbend Spring, Hutan Pantai lub Zielonki, gdziekolwiek jest woda. I teraz się zastanawiam, bo pytanie było, czy łowienie ryb będzie tylko i wyłącznie możliwe na mapie Kinley, czy też na innych mapach. Tak więc tutaj Giants tłumaczy, że przynajmniej na tych standardowych. Podejrzewam, że i tak do tego, aby można łowić ryby na tych standardowych, podstawowych mapach, i tak będziemy potrzebowali dodatek Highland Fishing. Tak przynajmniej to często bywało w przeszłości, więc podejrzewam, że tutaj się chyba nic nie zmieni. Co ciekawe, tutaj mamy opisany cały proces łowienia. Najpierw wabienie ryb. Uwaga, będziemy wabili ryby. Aby rozpocząć wyzwanie wędkarskie, naciśnij i przytrzymaj przycisk akcji. Im dłużej przytrzymasz przycisk, tym dalej wyrzucisz przynętę. To jest dosyć sensowne. Tutaj akurat to jest chyba ten kadr z tego filmiku, który był zaprezentowany
tydzień temu. Fajna, duża bojka. Okej, i... Aha, bo to jest pokazane w różnych innych miejscach również. Tak więc tutaj jest... tu jest ta rzeczka. No tutaj... To nie są duże rzeki, tak więc trudno będzie gdzieś trafić. Ciekaw jestem, czy gdzieś tam władujesz, czy można zerwać, nie wiem, zestaw. To by było ciekawe. Albo zahaczy kogoś. No dobra, powiedzą. Nie, bez przesady. Ale oczywiście takie pytania zapewne się znajdą, nie? Jak zdając życie. Tak więc tak, jeżeli nam się uda trafić, chociaż lepiej nie będę zgadywał, przeczytam. Teraz musisz poczekać, aż ryba połknie przynętę. Czyli jak trafimy do tej wody, co może być trudne, kiedy to trzeba po prostu poczekać, aż ryba połknie przynętę. Kiedy to nastąpi, pojawi się wskaźnik, czyli wait, najprawdopodobniej o to chodzi. Naciśnij przycisk akcji w odpowiednim momencie. W przeciwnym razie ryba ucieknie, a ty zostaniesz sam na brzegu i będziesz zawstydzony. Dlaczego tu jest cały czas mówi się o ten klawisz akcji? No chodzi o to, że można sobie przypisywać różne klawisze, tak więc nie napiszą, że to jest E, R, W, Y. Być może nawet do dzisiaj nie wiedzą, a poza tym to trzeba zwrócić uwagę, że to jest wersja na PC i na konsolę. Więc dlatego tutaj tak to jest tłumaczone. Tak więc, oczywiście jest to zajęcie relaksujące, jak wcześniej było to napisane, ale jak za bardzo się zrelaksujecie łowiąc ryby, możecie przysnąć, a tu przecież chodzi o to, żeby w odpowiednim momencie zareagować, kiedy bierze, należy zaciąć, bo jeżeli nie, no to po prostu stracicie okazję na złowienie ryby. To by był naprawdę relaks maksymalny, bo pójdziecie sobie i śpicie na rybach, co niektórzy tak robią. W następnym akapicie pokazane jest, jak będzie w ogóle wyglądała walka, przysłowiowa walka z rybą, czyli wyciąganie ryby. Jeśli zareagujesz na czas, rozpocznie się łowienie ryb. Zwróć uwagę, pasek po prawej stronie składa się z dwóch elementów. Ryby, która porusza się w górę i w dół, oraz przynęty, którą kontrolujesz, przytrzymując przycisk akcji. Przytrzymaj przycisk, aby podnieść przynętę, puść przycisk, aby ją opuścić. Czyli mamy tutaj pokazany, jak będziemy łowili, jak będziemy walczyli z rybą. Tak? Jest to przykład, tak jak w komentarzach napisaliście, zaczerpnięty z innych gier. Nie jest to niczym złym, jeżeli gdzieś w innej grze bardziej wyspecjalizowany pod tym kątem jest to lepiej zrobione, dlaczego żeby nie skorzystać z gotowych przykładów. No więc mamy taką minigierkę, oczywiście tutaj reaguje ryba, a my musimy zareagować na tą rybę. Jeżeli przyciśniemy klawisz myszki, tutaj lewy widzę, no to się wtedy haczyk podnosi i musimy jak najwięcej podążać za tą rybką. Wtedy ten pasek się chyba podnosi. Jeżeli tutaj uderzy do tego poziomu, to najprawdopodobniej złapiemy rybę. A jeżeli w przeciągu jakiegoś czasu nie uda nam się, najprawdopodobniej nie będzie to zakończone sukcesem. Tak więc tak to się wygląda. Zastanawiam się, czy na przykład jeżeli ktoś gra na padzie, to by mógł odczuwać tutaj walkę z jakimś potworem. To by było dosyć ciekawe. To by była naprawdę fajna rzecz, że tutaj wiecie, drżyć ten pad i tak dalej. No w przypadku, nie wiem, kierownicy to mogło być też drżeć, ale nie, dobra, tutaj powiezło. Ale to jest dosyć ciekawy pomysł. Należałoby to też rozważyć. Autentycznie. Czegoż by nie. Wtedy nie byłoby to aż tak mocno relaksujące, bo po łowieniu ryb w sumie ręce by cię bolały. A poszedłem zrelaksować się, łowić ryby w Farming Simulator i ręce mnie bolą, nie mogę ja robić dzisiaj. Tak się tłumaczył facet, który dzień wcześniej farminga grał i łowił ryby, a później poszedł do roboty i miał przeprowadzić operację na otwartym sercu. Dobra, okej, ale nie, żartujemy sobie. No więc jest to taka minigierka, sobie spoko. Jakoś w jakiś sposób trzeba to zrobić. Czasami jak się nam nie uda złowić ryby, to dostajemy Yellowmana, czyli takie oznaczenie w krajach anglosaskich to jest religia. Jeżeli jest jakaś mokra podłoga, gdzieś tam w restauracji albo gdzieś tam w centrum handlowym, to zawsze coś takiego jest i równie brudne często jest. Więc coś takiego i po prostu nie złapaliśmy. Spróbuj jeszcze raz. Ale czasami możemy złapać rybę. Tutaj jest, proszę bardzo, salmon. I okazuje się, że teraz możecie postąpić tak jak sportowcy, czyli puścić rybę, albo jak biznesmen, tak? Bo okazuje się to być dobrym interesem, bo tutaj widzę, że dostaniemy, jeżeli zdecydujemy się sprzedać tą rybę, dostaniemy 400 euro. I teraz tak, wcześniej widziałem, że tu jest 100 euro. Być może to jest związane z tym, jak duża jest ta ryba, może jaka to jest ryba, a może od poziomu gry. Tak więc no, Giants tego nie wytłumaczył. Może to w ogóle nie oznacza, ciężko powiedzieć. Tak więc tutaj nie mam pewności, ale chyba, jeżeli się nie mylę, tam jest 100 euro, a tutaj jest 400. Więc taka różnica. No jak widzicie, tutaj Giant rzeczywiście napisał, że tutaj będzie walka z rybą. Podążaj za rybą w górę i w dół z przynętą, aż się zmęczy. Ale nie wiem, czy ty się zmęczysz, czy się ryba zmęczy.
Więc dosyć ciekawie się to zapowiada, szczerze mówiąc. Tak jak wspomniałem, no to jest, nie wiem, więcej symulatora w symulatorze, który nie jest symulatorem, jak to ktoś niedawno bardzo mądry powiedział. W Highlands Fishing możesz również rozpocząć większe, bardziej profesjonalne łowy, hodowla ryb, czyli ta akwakultura na morzu, produkcja pasz i łodzie transportowe pozwolą ci rozwinąć... produkcja pasz. A widzicie, wcześniej mi się wydawało, że to tylko można kupić. A może to i rzeczywiście można sobie będzie produkować. Dosyć ciekawie. Może to przez przypadek Giants tutaj powiedział, bo mi się wydawało, że tą paszę dla ryb to trzeba będzie kupić. Ale może i będzie można ją wyprodukować. Tak więc miłośnicy produkcji Farming Simulator będą jeszcze bardziej przeszczęśliwi, bo jeszcze więcej będą mogli produkować. Ciekawe, jaką recepturę byście sobie wymyślili. Każdy, wiadomo, ma swoją recepturę na zanętę, ale to w przypadku wędkarstwa. Natomiast w przypadku rybołówstwa, nie wiem. Nadal jest jeszcze kilka pytań, bo między innymi pytanie tego typu. Oczywiście wiem, że będziemy mogli łowić takie ryby i tak się relaksować na mapach podstawowych, ale czy będziemy mogli to zrobić na każdej mapie, modowalnej również, tam gdzie mamy odpowiednio dużą kałużę, oczywiście pod warunkiem, że mamy ten dodatek, bo oczywiście do tego się to sprowadza. Czy to będą różne ryby, bo tutaj mamy tylko jedną rybkę, też ta kwestia, ile to będzie kosztowało, no bo w sumie wygląda na to, że to jest całkiem niezły interes. Jak ktoś ma dostać na przykład na rolnictwie precyzyjnym za, nie wiem, za uprawę okrywową na 1 hektarze 200 na cały miesiąc, to niech lepiej idzie nad wodę, złapie 2 ryby i będzie miał 800, kupi wędkę za 150. Panie, to powiem wam, że naprawdę na trudnym poziomie to w farmingu lepiej pójść sobie połapać ryby i zarobić w taki sposób. Dobra, to są moje przemyślenia. Piszcie w komentarzu, co sądzicie na temat tego wędkarstwa. Mi się to podoba. Ja kiedyś, będąc dzieckiem, byłem wędkarzem. Jest to bardzo relaksująca, fajna rzecz. Jak najbardziej. Mam miłe wspomnienia o 5 rano o 4 wracało się z dyskoteki, no o 4, a o 5 już jechało się na ryby. Tak więc było fajnie.